Hej, jestem Maciejem opowiadającym o Data Loss Prevention. Na pytanie, czy TrueNAS Core czy Scale, coraz częściej odpowiedź brzmi Scale. A co jeśli mamy już Core i zażyczymy sobie mieć Scale? Czy to trudne? Czy to bezpieczne? A czasem nawet pytanie brzmi, czy to w ogóle możliwe. Opowiem o tym, co się wiąże z migracją z TrueNAS Core do Scale. Zapraszam na cały materiał. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami storage spod znaku open source, jakim jest TrueNAS, to projektujemy, konsultujemy rozwiązania oparte zarówno o alternatywny sprzęt, jak i sprzedajemy autoryzowane rozwiązania rodem spod znaku TrueNAS jako ich autoryzowany partner. Jednak jeżeli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Dzięki. A teraz do meritum. Chciałem opowiedzieć najpierw o tym, kiedy warto, kiedy nie warto robić migracji. Opowiem, jakie są przeciwwskazania do upgrade. Co więcej, będą sytuacje, kiedy upgrade po prostu popsuje nam funkcjonalności. Więc po prostu nie. Przynajmniej nie bez specjalnych przygotowań. Na koniec pokażę taki właśnie proces upgrade od Core do Scale. Jak on przebiega, na co zwrócić uwagę. Jeżeli jesteś ciekaw, jakie zalety i wady mają osobno TrueNAS Core i TrueNAS Scale, to zapraszam do obejrzenia materiału TrueNAS Core kontra Scale w 2024. Link w opisie. Czym jest zatem upgrade z TrueNAS Core do Scale? Pamiętajmy, że upgrade TrueNAS Core do Scale to tak naprawdę zupełna zmiana systemu operacyjnego z FreeBSD na Linux Debian. Te systemy mocno różnią się, w związku z czym operacja upgrade jest nieodwracalna. Teoretycznie można zrobić bot ze starego systemu, ale operacja ta nie jest wspierana i są spore szanse, że w ten sposób skutecznie uszkodzicie sobie system. Można, spoko. Nie róbcie tego jednak, w mojej opinii, na produkcyjnych systemach. To znaczy, to też nie do końca jest tak, że upgrade jest nieodwracalny. Tylko po prostu nie jest to tak proste jak sam upgrade. Jeśli będziecie mieli backup konfiguracji swojego TrueNAS Core, a po aktualizacji nie zostaną dokonane zmiany na naszym pulu, czy też pulach, to w praktyce powinno wystarczyć instalacja świeżego Core'a i przywrócenie konfiguracji. Słowem, na pewno nie jest to operacja typu włącz-wyłącz i zdecydowanie zalecam się do niej raczej dobrze przygotować. Co więcej, może się okazać konieczne całkiem długie i żmudne przygotowanie, ale o tym później. Pora być może trochę ostudzić nasz zapał. Jest kilka rzeczy, które powinny nas przynajmniej na chwilę zatrzymać w niecnych planach upgrade'u Core do Scale. Być może w niektórych sytuacjach po prostu dojdziemy do wniosku, że nie warto, bo czasem jest to po prostu za dużo pracy i nie będzie nam się chciało robić tego po prostu od tak. Chyba największą zmianą z perspektywy migracji Core do Scale jest zmiana formy implementacji aplikacji, czy też pluginów z Jaili, które są zaimplementowane w TrueNAS Core, na Dockery, które są używane w Scale'u. Jeśli korzystacie z aplikacji, czyli tych Jaili na swoim Core, jest to na przykład Nextcloud, Plex, Minecraft czy cokolwiek innego, to bądźcie świadomi, że one po prostu bezceremonialnie przestaną działać. Nie i koniec. Więc jeśli zależy Wam na tych danych, a ściśle rzecz mówiąc na samych aplikacjach, bo dane pozostaną nietknięte przez sam proces backupu, to jest to dobry moment, żeby się zatrzymać i porządnie przygotować do migracji. Przetestować plan i mieć pewność, że te funkcjonalności będziemy w stanie otworzyć na TrueNAS Scale'u. Dalej, jeśli przeprowadzaliście jakiekolwiek ręczne zmiany w ZFS-ie samego systemu, dokonywaliście jakichkolwiek tweaków czy tym podobnych rzeczy, te zmiany nie przetrwają migracji. Sprawdźcie również, co raczej mało prawdopodobne, czy przypadkiem Wasze pule nie są szyfrowane przy pomocy szyfrowania GELI. Jest to raczej mało prawdopodobne, ponieważ jest to raczej stary system szyfrowania i jest on porzucany wraz z FreeBSD. Również jeżeli korzystacie z AFP, to taka samba dla jabłuszek, to tego też po prostu nie ma już w Scale. Niestety nie ma również możliwości synchronizacji z OneDrive Microsoftu i z rzeczy raczej rzadko używanych, ale bardzo ciekawych i bardzo potężnych, to jest zanikanie obsługi multipath dla SASa z
migracją do Linuxa. Przeciwwskazań jest jeszcze kilka, ale chciałem zaznaczyć subiektywnie z mojej perspektywy najważniejsze. Po szczegóły odsyłam do linka, będzie w opisie co do szczegółów, jak się przygotować i na co zwrócić uwagę. Jeśli więc nie korzystaliście z Jaili na TrueNAS Core, a raczej z podstawowych funkcjonalności jako serwer Samba, czy serwer plików NFS, czy tego typu rzeczy, dodatkowo jeżeli z jakiegoś powodu doszliście do wniosku, że czas zacząć zabawę z kontenerami lub po prostu chcecie to zrobić, bo czemu nie, to jest to naprawdę ciekawa opcja. Tak jak upgrade do najnowszej wersji TrueNAS to w miarę standardowa procedura, to już automatyczna migracja z Core do Scale na moment maja 2024 jest w zasadzie określona jako procedura eksperymentalna. Wiele rzeczy może pójść nie tak. Od samej aktualizacji przez nieoczekiwane i nieoczywiste zmiany ustawień powodujące, że coś po prostu Wam przestanie działać lub po prostu nie wstanie system. Choć tego akurat bym się zdecydowanie najmniej spodziewał. Uspokajając jednak informuję, że do tej pory tylko straszyłem. Już trochę tych aktualizacji poszło i w zasadzie nie stało się nic, czego nie można byłoby się w taki czy inny sposób spodziewać, czy też przewidzieć. Zanim się jednak weźmiemy do zabawy, podstawową i powtarzam do znudzenia rzeczą jest, że trzeba mieć kompleksowy plan B, przygotowujący nas nawet na najgorsze rzeczy. W takim wypadku przez najgorsze rozumiem kompletną utratę danych na urządzeniu i przynajmniej czasowo samego urządzenia, przynajmniej do czasu zupełnej reinstalacji systemu. Pamiętajmy, że musimy mieć backup samych danych w innym miejscu, backup konfiguracji TrueNASa oraz upewnijmy się, że mamy klucze do szyfrowania naszych puli, jeżeli szyfrujemy swoje dane. Nie zawsze i nie wszystkie klucze mogą i są przechowywane w konfiguracji. Co prawda, jest niezmiernie mało prawdopodobne, że cokolwiek dotknie Wasze dane podczas procesu aktualizacji, ale zawsze możemy liczyć na samych siebie. Wiadomo, wiecie, po aktualizacji coś nie działało lub coś działało inaczej, zaczniemy poprawiać, coś sprawdzać, synchronizować. Tragedia gotowa. Upewnijmy się również, że przygotowaliśmy sobie czas na działanie, a nie, że 5 minut później rozdzwaniają się telefony, stres i takie inne nieprzyjemności, którym raczej wolimy zapobiegać. Z praktyki doradzę, żebyście zrobili sobie listę funkcjonalności, jakie ma aktualnie Wasz TrueNAS. To pozwoli po migracji sprawnie i szybko sprawdzić, czy wszystko działa sztuka po sztuce, bez zastanawiania się i niepotrzebnego tracenia czasu. Jako jeden z najgorszych scenariuszy to sytuacja, kiedy z jakiegokolwiek powodu serwer po migracji nie wstaje zupełnie. W tej sytuacji po prostu instalujemy z powrotem TrueNAS Core, czysty, przywracamy konfigurację z zapisanego backupu i wszystko powinno bez problemu wrócić do stanu sprzed migracji. Pamiętajmy, że nasze dane powinny zostać nienaruszone teoretycznie w procesie migracji do nowej wersji. Tak po prawdzie, to jeśli chcemy maksymalnie uniknąć niespodzianek, nieoczekiwanych zachowań i przez to potencjalnych kłopotów, wydłużania się procesu itd., to najlepszą i najbardziej zalecaną formą migracji będzie instalacja nowego TrueNAS Core, importowanie istniejącego pula i konfiguracji od podstaw wszystkich nowych ustawień i funkcjonalności. Po prostu konfigurujemy to od nowa. To podejście niesie ze sobą najmniejsze ryzyko niespodzianek, bo nawet jeżeli coś nie zadziała, to i tak zakładamy, że wiemy, w którym momencie który element przestał nam funkcjonować i mniej więcej wiemy, czego szukać. To znacznie przyspiesza rozwiązywanie niespodzianek w porównaniu do opcji, w której naraz migrujemy cały system i w zasadzie coś przestaje gdzieś działać, nie wiemy dlaczego. Z wad tej wersji migracji to m.in. potrzebny czas. Jeśli mamy skonfigurowany na przykład sporo współdzielonych zasobów lub wielu lokalnych użytkowników lub też zaawansowane ustawienia sieci lub inne rzeczy, to ich konfiguracja może zająć trochę czasu i zwiększy też potencjał do dodatkowych ręcznych błędów w postaci literówek, czy tego typu rzeczy, czy po prostu misklików. Tak jak sama aktualizacja TrueNAS raczej nie dotyka samych danych,
na pull, to trochę inaczej sprawa wygląda w wypadku, jeśli wraz z aktualizacją TrueNAS przychodzi aktualizacja systemu plików ZFS. Sam system TrueNAS nie zaktualizuje nam systemu plików ZFS na naszych pullach. Zaproponuję to jednak po zalogowaniu się do nowego systemu. Tutaj radziłbym się trochę wstrzymać, ponieważ operacja jest nieodwracalna. Do momentu aktualizacji ZFS w większości wypadków możemy po prostu wrócić do poprzedniej wersji TrueNAS. Jeśli jednak zaktualizujemy ZFS, to stara wersja TrueNAS może nie rozumieć nowej wersji ZFS-a. Zatem zanim zaktualizujemy ZFS, bądźmy pewni, że wszystko działa jak oczekujemy, nie mamy żadnej potrzeby wrócić do poprzedniej wersji. Zaktualizujmy sobie więc testowo nasz TrueNAS Core do TrueNAS Scale. Mam przygotowaną testową wirtualną maszynę z TrueNASem Core, mamy do niej interfejs graficzny, mamy również na nim serwer plików, jest tutaj zamontowany, mamy sobie jakieś pliki, coś tutaj sobie skopiujemy, coś dodamy, jest OK, wszystko nam działa. Zanim jednak zabierzemy się za aktualizację, z praktyki chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli z jakiegoś powodu używacie TrueNASa jako maszyny wirtualnej, to pamiętajcie, że aktualizacja do Scale'a wyreza Wam XenToolsy czy jakiekolwiek i przestanie on mieć dostęp do wnętrza wirtualnej maszyny, wirtualizator przestanie mieć i będzie trzeba po prostu zainstalować te narzędzia jeszcze raz. Z rzeczy, które mogą się wydarzyć. Na pewno trzeba mieć dostęp do konsoli, mieć pewność, że będziemy w stanie mieć dostęp do konsoli, jeżeli coś pójdzie nie tak, z bardzo prostej przyczyny. Jedną z rzeczy, która może się wydarzyć, to jest utrata adresacji IP. Wówczas trzeba ręcznie wejść do konsoli, ręcznie dodać IP i dalej wszystko działa. Natomiast to się może wydarzyć. Na to bądźcie przygotowani, że do konsoli dostęp na pewno będziecie potrzebowali. Następną rzeczą to różnica jest taka, że między Corem a Scalem jest jakby zmiana zarządzania użytkownikami administracyjnymi. Nie powinniśmy już używać na co dzień użytkownika root. Powinniśmy stworzyć nowego użytkownika admin. Mówię tutaj tylko o wypadku migracji. Jeżeli będziemy jeżeli będziemy od nowa budować system, to on sam zasugeruje, żebyśmy już używali admina, a nie roota. Tu chodzi o bezpieczeństwo, o zarządzanie użytkownikami. To jest generalnie dobry zwyczaj. Domyślnie root powinien być wręcz uniemożliwiony, zaleca się uniemożliwianie logowania na konto roota, a używanie konto admina. To też warto, żebyście wiedzieli. I następna sprawa, zdecydowanie zaleca się przed aktualizacją do Scale'a zaktualizować Core'a do najnowszej wersji. Na chwilę obecną, na maj 24, jest to 13.6.1 i właśnie taką wersję tutaj mamy. Jeszcze tylko tak z rzeczy, które się wydarzyły. Tak naprawdę nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby przy tej migracji coś stało się takiego, co naprawdę dyskwalifikowałoby upgrade. Większość rzeczy dało się przewidzieć, większość rzeczy dało się zapobiec bądź po prostu naprawić. Natomiast pamiętajcie, że to, że mi się to nie wydarzyło, nie znaczy, że nie wydarzy się to Wam. Bądźcie zawsze przygotowani na ten symboliczny fuck up. Dobrze. Rozpocznijmy upgrade. Po prawej stronie mamy przygotowaną naszą wirtualną maszynę. No, nic więcej, nic mniej, tylko check upgrade. Twierdzi, że nie mamy dostępnych możliwości aktualizacji, tak, ponieważ domyślnie mamy zaznaczoną wersję 13. Będzie tylko próbował aktualizować, jeżeli będziemy chcieli robić wersję 13, czyli de facto Core. Mamy teraz dwie wersje aktualizacji. Albo manualnie instalujemy, czyli będziemy musieli wrzucić mu plik update'u. Skąd go możemy wziąć? No, mamy
na stronie na przykład Trunasa mamy informacje o software release'ach. Jeżeli chcielibyśmy pobrać bezpośrednio ISO, to ISO pobiera się do aktualizacji. Są też pliki do, ISO pobiera się do czystej instalacji. Możemy pobrać plik update. Taki plik update wgrywamy sobie, jeżeli na przykład nie mamy dostępu na naszym Trunasie do internetu, co też się nierzadko zdarza w większych systemach produkcyjnych, to pobieramy stąd plik, wgrywamy i robimy aktualizację. I jeżeli standardowo jednak możemy użyć, robimy cancel, możemy użyć po prostu funkcji przerzucenia wersji. Teraz tak, na jaką wersję się przerzucić? Tutaj znów mamy odpowiedź na pytanie, odpowiedź na to pytanie znajdziemy oczywiście również na stronie Trunasa. Ten link do tej strony będzie dostępny w opisie artykułu. Jak to wygląda aktualnie? Aktualnie Trunas Scale. Aktualnie Trunas Scale Core mamy wersję 13.6, jest aktualna. Jako eksperymentalną wersję możemy tutaj przerzucić się na 13.3. Przykład. Ewentualnie możemy wrócić z powrotem do Scale'a i jeżeli będziemy chcieli, to jest timeline. Jeżeli będziemy chcieli wiedzieć, która wersja jest aktualna, to mamy tutaj informację current version Dragonfish, czyli tak naprawdę 24.4. Czyli wklikamy Dragonfish. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Są wersje następne. Jeżeli chcielibyśmy poeksperymentować z wersjami niestabilnymi, przyszłymi, bądź jeszcze jakimiś tam testowymi rzeczami, możemy albo tutaj właśnie pobrać 13.3, albo tutaj ze Score'a, albo ze Scale'a po wersję Electric, czyli następcę, albo ISO, tak jak wspomniałem, do zainstalowania pełnej wersji, bądź zrobić upgrade do wersji testowej. Przy czym absolutnie nie róbcie tego na produkcyjnych serwerach, to są wersje testowe, nightly, to w ogóle jest z dużym prawdopodobieństwem pełna bugów, natomiast czasem, jeżeli chcemy coś przetestować, jakąś funkcjonalność bądź zgodność z czymkolwiek, jak najbardziej jest to opcja. Wracając, klikamy current, czyli wiemy, że obecna wersja to jest Dragonfish. Mamy również starszą kobię Bluefin, ale nie jest to w tym momencie nam do niczego potrzebne. Jeżeli, może w pewnym momencie się okaże, jeżeli Dragonfish będzie odpowiednio dojrzały, to zacznie wychodzić wersja Electric i tutaj również pojawi się nam, tak jak tutaj mamy 13.3 betę, tak tutaj nam się pojawi nam się Electric. Ale to chwilę później. OK. Klikamy aktualizuj. Dostajemy informacje o tym, co powinniśmy przygotować, co się wydarzyło. Większość z tych rzeczy omówiłem. Także jakby na chwilę obecną po prostu zostaje nam zrobić confirm. Mamy o jailsach, o zmianach w systemie bootowania, o właśnie AFP. Klikamy confirm, klikamy continue. Czy jesteśmy pewni, że chcemy przejść w tą stronę? Klikamy Download Updates. Zapyta się nas on o backup konfiguracji. Jasne, zróbmy to. To róbmy zawsze. Pobrała się na wszelki wypadek. Apply Updates i Reboot. Zezwalamy mu tu od razu na restart po tym, jak ściągnie, jak zaktualizuje sobie oprogramowanie. To zdecydowanie chwilę potrwa. Zaczyna nam się po zupgrade'owaniu zaczyna nam się restartować. Jak widać, wyłączył nam się z prawej strony, z lewej strony za chwilę zaczniemy widzieć proces aktualizacji już do Scale'a. Mamy dwa systemy do wyboru, oczywiście nic nie dotykamy. Sam wybierze Scale'a i zacznie się bootować z nowego systemu.
bardziej zaznajomionych widać już sposób logowania bardziej charakterystyczny dla Linuxa, czy Debiana, czy już samego FreeBSD. No i super. Wygląda na to, że wszystko jest zaktualizowane. Klikamy F5 i jeszcze chyba nie wszystko nam działa tak jak powinno. Super, jest. Zwróćcie uwagę, jest to już scale, już to troszeczkę inaczej wygląda. Jeszcze możemy tutaj używać roota, ale nie jest to wskazane i w instrukcjach jest napisane, jak zrobić, żeby tego roota wyłączyć i żeby go nie używać. Można to robić, nie jest to zalecane na chwilę obecną. Co dalej? Sprawdźmy, że wszystko działa. Sprawdźmy, mamy jakiś storage z jakąś tam zawartością. Wróćmy na naszego Windowsa. Klikamy F5. Działa jak działało. Super. Użytkownicy w data powinniśmy mieć ich w credential, local user. Proszę bardzo, są użytkownicy jacy byli. Jeżeli wyłączymy built-in, mamy user 1, którego właśnie wykorzystywałem, żeby się zalogować. Czyli są użytkownicy, mamy dane, które tam mieliśmy. Wszystko wydaje się działać tak, jak działało. Możemy tutaj wysłać feedback i mamy informację o nowej wersji ZFS-a, ale mówię o systemu plików ZFS. O tym już wspominałem. Pokażę jak to zaktualizować. Ok, idziemy do naszego storage'u. Manage Devices, Storage. Zaktualizujmy więc nasz ZFS na naszym pulu. Klikamy Storage. Mamy nasz pól testowy, na którym mamy wszystkie dane i pojawia się tutaj przycisk Upgrade. Tak, dostajemy informację, że to jest jednokierunkowa akcja, nie powinniśmy tego robić, backup i tak dalej, omówiliśmy to. Potwierdzamy, dalej, koniec, zrobiony. Naprawdę krótki proces, jakby w pewnym sensie drobiazg, ale pamiętajmy jednak, że nieodwracalne. Jeszcze chciałem tylko pokazać, a propos rollbacku, którego zdecydowanie nie powinniśmy wykonywać, to są środowiska do bootowania. Jeżeli zaznaczylibyśmy z poprzednią wersję i skazalibyśmy mu się z niej zbootować, teoretycznie mielibyśmy rollback, ale w praktyce jest to po prostu ryzykowne. Tu mamy informację, z jakiej jest zbootowany teraz i z jakiej się zbootuje przy następnym razie. I tak to by wyglądało i tak wygląda coś, czego właśnie nie powinniśmy robić. Jeszcze z ciekawostek chciałem tylko zwrócić uwagę, że TrueNAS Scale w najnowszej aktualizacji, jak widać, już potrafi zająć cache'em ZFS ponad połowę RAMu. To jest świetna informacja, bo dosyć długo był z tym problem na Scale'u. Jeżeli mieliśmy gigantyczną ilość nawet RAMu, to on z definicji na cache ZFS-a nie zajmował więcej niż połowy. Tego problemu w Core'ze nie było, dopiero pojawił się w Scale'u i z tą wersją został zlikwidowany. To raczej dobra informacja. Po wszystkim jednak sprawdziłbym, czy wszystkie usługi, które mieliśmy, czy cały czas je mamy, jednak z listą to jest dobra myśl. Tak by to wyglądało. Jak widzicie, teoretycznie nic trudnego, teoretycznie wszystko dzieje się samo, no natomiast jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak, bardziej na zasadzie, że będzie jakiś rozjazd w sposobie konfiguracji, że coś będzie niedokonfigurowane w nowej wersji, bądź troszeczkę zmieni się sposób konfiguracji i przestanie nam
coś działać. To byłoby tyle z upgrade'u. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!